Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. Czy motocykliści mogą znaleźć miejsce, gdzie pogoda jest słoneczna i jest ciepło, są tam kręte górskie drogi z pięknymi widokami na ośnieżone szczyty i ruch na nich jest niewielki, miejscowi ludzie są przemili i pomocni, a benzyna jest niemal za darmo? Brzmi jak marzenie? To rzeczywistość, w Iranie. W tym roku na dłuższy urlop motocyklowy zdecydowałem wybrać się właśnie do Iranu. Wyjazd miał miejsce w maju, ale dopiero teraz znalazłem czas, żeby przygotować film, który podzieliłem na kilka kolejnych odcinków. Pierwszy odcinek, który teraz zaczynacie oglądać, jest o przygotowaniach i o 5-dniowym dojeździe do granicy Iranu oraz samym jej przekroczeniu, bo to była ciekawostka sama w sobie. Niespodziewanym efektem odroczenia publikacji tego filmu jest fakt, że dzisiaj, to jest w lipcu 2025, Iran jest zupełnie innym krajem niż ten Iran, który ja odwiedziłem w maju tego roku. Wynika to z faktu izraelskiego ataku na Iran, poczynionych tam zniszczeń oraz wpływu na możliwość zwiedzania go przez turystów z zachodu. Postaram się nagrać swój komentarz do tego ataku w ostatnim odcinku, ale opis mojej wyprawy przedstawię, jakby sytuacja wyglądała tak jak w maju. Jeżeli ktoś z Was jest niecierpliwy i chciałby wszystkie szczegóły poznać wcześniej, to zapraszam na mojego bloga, gdzie całość wyprawy jest już opisana. Link jest w opisie pod filmem. Jeżeli jednak wolicie posłuchać tej opowieści i obejrzeć na ekranie to, co ja widziałem przez szybę mojego kasku, to podziwiajcie widoki, a ja zaczynam swoją opowieść. Wyprawa udała się znakomicie. W 25 dni przejechałem 12,5 tysiąca kilometrów, na miejscu spędziliśmy 14 dni, odwiedzając wspólnie z Waldkiem wiele z najważniejszych miast i atrakcji turystycznych. Kolejno Kazwin, góry Elburz, Teheran, Kaszan, Isfahan, Yazd, Passagarty, Persepolis, Shiraz i góry Zagros. Tu jeszcze krótkie wyjaśnienie, bo tym razem był to wyjazd 2 motocyklami, z Waldkiem z Jeleniej Góry, doświadczonym motocyklistą, który już wcześniej był w Pamirze. Taka decyzja była uzasadniona obawami o bezpieczeństwo i trudności organizacyjne podczas pokonywania granicy i na miejscu w Iranie. Okazało się to częściowo uzasadnione. Opowieść zacznę od przygotowania. I tu jest pierwsza ważna uwaga, że wyprawa do Iranu jest organizacyjnie dużo bardziej skomplikowana niż podróżowanie w ramach strefy Schengen i nawet do Rosji czy Armenii. Żeby się przygotować przed wyjazdem, trzeba załatwić kolejno. Międzynarodowe prawo jazdy. Koszt takiego dokumentu to 35 zł plus koszt wykonania zdjęcia. Dokument otrzymuje się w urzędzie gminy, tam gdzie się mieszka. Drugim potrzebnym dokumentem jest wiza, którą otrzymuje się z ambasady Iranu w Warszawie. Do jej otrzymania potrzebne jest zaproszenie, zwane też promesą. My je otrzymaliśmy z pomocą biura Gazelle z Iranu. Link jest na dole w opisie filmu. Koszt takiej promesy to 250 zł, a koszt wizy to 60 euro. Trzecim potrzebnym dokumentem jest dokument celny Carnet de Passage dla motocykla, który wyrabia się z minimum miesięcznym wyprzedzeniem w Polskim Związku Motorowym za opłatą 1100 zł plus kaucji zależnej od wartości motocykla. W moim przypadku było to 22 tysiące złotych. Wyjaśnienie całego tego procesu znajduje się w artykule na blogu. Czwarta rzecz to ubezpieczenie turystyczne, tylko takie obejmujące Iran. Na przykład firmy Warta, takie z opcją działania wojenne, kosztuje około 900 zł. Ostatni dokument to ubezpieczenie motocykla o nazwie Zielona Karta, które jest wymagane w Turcji. W Iranie się ono nie przyda, ponieważ tam trzeba wykupić indywidualne ubezpieczenie. Oprócz wymienionych dokumentów, dodatkowo trzeba pamiętać, że w Iranie nie można płacić naszymi kartami płatniczymi, czyli Visa i Mastercard, więc trzeba jechać tam z gotówką w euro lub w dolarach i wymienić na miejscu na lokalną walutę. Kolejna sprawa to w swoim telefonie nie można korzystać z polskiej ani innej europejskiej karty SIM, więc trzeba kupić lokalną na miejscu, ale tamtejsze bez problemu działają w naszych urządzeniach.
I ostatnia sprawa, do której jesteśmy przyzwyczajeni do podróżowania po Europie, to to, że w Iranie nie można robić rezerwacji noclegów przez Booking.com, ale adresy i numery telefonów hoteli są na Google Maps, a rezerwacja wielu z nich jest możliwa przez aplikację WhatsApp. Teraz kwestia związana z bezpieczeństwem. Wtedy, przed naszym wyjazdem, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezentowało na swojej stronie cały czas takie ostrzeżenie. W związku z możliwością eskalacji konfliktu na linii Iran-Izrael oraz wystąpienia działań zbrojnych, MSZ odradza wszelkie podróże do Iranu. Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium. Jednak w naszej praktyce na miejscu nic nie wskazywało na żadne zagrożenie. Ludzie żyli normalnie, a policja i wojsko nie były widoczne bardziej niż w sąsiednich krajach, np. w Turcji. Należy jednak pamiętać, że była to opinia oparta na doświadczeniach i obserwacjach z wizyty w maju 2025, a w czerwcu po izraelskim ataku sytuacja się zmieniła i prawdopodobnie nieprędko wróci do tamtego stanu. Ja swoją decyzję o wyjeździe do Iranu podjąłem na podstawie rozmowy, którą odbyłem 2 lata wcześniej z pewnym Francuzem, którego spotkałem, kiedy wracał stamtąd na swoim motocyklu z koszem i w superlatywach opowiadał o tamtym kraju i o jego mieszkańcach. Drugim przekonującym mnie powodem była relacja polskiego motocyklisty, którą swoją zeszłoroczną podróż po Iranie opisał na swoim facebookowym profilu Podróże z Cyceronem. Podobnie jak ten poprzedni, opisał ją w superlatywach. Trzecim i ostatnim powodem były zapewnienia od polskiego biura podróży Gazelle z Iranu, że sytuacja dla turystów jest bezpieczna i oni regularnie organizują swoje wycieczki. Naszą wycieczkę zaczęliśmy dokładnie 1 maja. Z Warszawy do granicy Iranu jest około 3700 km. Zaplanowaliśmy pokonanie tego dystansu w 5 dni. Pierwszego dnia nocowaliśmy w Budapeszcie na Węgrzech. Przejechałem około 870 km. Była piękna pogoda, temperatura od 14 stopni w Polsce rano do 28 stopni Celsjusza na Węgrzech. Drugiego dnia nocowaliśmy w Sofii. Tego dnia przejechaliśmy 770 km. Również była piękna pogoda i ciepło, chociaż na granicy z Bułgarią trochę pokropiło i zrobiło się chłodniej. Trzeciego dnia spaliśmy w Bolu w Turcji. Przejechaliśmy tego dnia 814 km, a temperatura wynosiła od 8 stopni Celsjusza w Bułgarii przez 22 stopnie w okolicach Stambułu i z powrotem do około 10 stopni Celsjusza w Bolu. Czwartego dnia nocowaliśmy w miejscowości Erzincan w Turcji. Przejechaliśmy 783 km, było od 8 stopni rano do około 18-21 stopni w ciągu dnia i otarliśmy się o przelotne deszcze. Piątego dnia ostatecznie dojechaliśmy do miejscowości Bazargan w Iranie. Przejechaliśmy tego dnia 505 km i pokonaliśmy granicę, o czym zaraz opowiem. I ponownie było zimno, od 8 stopni Celsjusza rano do 20 stopni w ciągu dnia i wielokrotnie padało. Wszystkie dni dojazdu wyglądały bardzo podobnie. Śniadanie najwcześniej jak się da, nawijanie odcinków po około 250 km z przerwami na tankowanie, WC, kawę i przekąski. Po dojechaniu do hotelu w docelowym mieście braliśmy szybki prysznic, szliśmy na kolację w knajpie, zwiedzaliśmy szybko miasto i szliśmy spać. Monotonię podróży uatrakcyjniły nam 2 incydenty na granicy Bułgaria-Turcja. Niemal w tym samym momencie okazało się, że Waldek przez pomyłkę zabrał w podróż ubezpieczenie zielona karta motocykla, ale z zeszłego roku. Został przez celników odesłany do agencji na granicy, gdzie za 60 € kupił lokalne ubezpieczenie. W tym samym czasie w mojej Yamasze Tenerze padł akumulator, najprawdopodobniej dobity wielokrotnym uruchamianiem silnika w wolno poruszającej się kolejce samochodów. Szczęśliwie po przepchaniu motocykla przez granicę poprosiłem spotkanych tam wysportowanych młodzieńców, żeby pomogli mi go uruchomić z pychu i z włączonym silnikiem czekałem na Waldka. W tym samym czasie na Google Maps znalazłem w Bolu, czyli w mieście, gdzie mieliśmy tego dnia spać, warsztat motocyklowy i przez WhatsAppa ustaliłem dostępność i cenę nowego akumulatora. Po dojechaniu do warsztatu akumulator został ekspresowo wymieniony na nowy i już później nie miałem z nim problemów. Warte zaznaczenia jest to, że mimo to, że to był maj i jechaliśmy na południe, to jadąc motocyklem w takie miejsca trzeba zawsze być przygotowanym na skrajnie różne temperatury. Przydały nam się ubrania przeciwdeszczowe do ochrony przed wiatrem, a mi przydała się po raz kolejny moja elektrycznie podgrzewana kamizelka. Teraz opowiem kilka słów o pokonywaniu granicy wjazdowej do Iranu z Turcji. Było to konkretnie przejście graniczne Gurbulak-Bazargan.
Przejścia graniczne pomiędzy Turcją a Iranem różnią się od tych, które znamy z Europy. W Europie, jeżeli w ogóle jest kontrola, to działa tak, że ustawiamy się w kolejce za poprzednim pojazdem i podjeżdżamy do okienek, gdzie kolejno sprawdzane są paszport i dowód rejestracyjny motocykla. Ta sama operacja jest wykonywana po obu stronach granicy. Na niektórych granicach dodatkowo sprawdzane jest ubezpieczenie zielona karta i prawo jazdy i wykonywana jest kontrola bagażu, najczęściej połowiczna. W trakcie przekraczania granicy przed nami i za nami jest kolejka samochodów, a urzędnicy wykonują taśmowo taką samą pracę dla wszystkich pojazdów, więc ruch jest płynny. Urzędnicy na granicy znają choćby minimalnie język angielski i procedury są w miarę jasne. W przypadku problemów, jak brak ubezpieczenia, to oni pokierują nas do właściwego punktu, gdzie można taki problem rozwiązać. Przejścia graniczne pomiędzy Turcją i Iranem działają inaczej. Podstawowa różnica jest taka, że obsługują one w większości ruch pieszy i trochę ciężarówek. Szacuję, że w proporcjach 90:10. I tak są też zoptymalizowane ich procedury. Przyjeżdżając motocyklem lub samochodem osobowym, wjeżdżamy na przejście i jesteśmy sami. Nie ma się za kim ustawić w kolejce. O takim przejściu granicznym trzeba myśleć bardziej jako urzędzie, gdzie to my mamy obowiązek wiedzieć, gdzie się udać, co i jak tam załatwić. Sprawę komplikuje fakt, że tamtejsi urzędnicy rzadko rozmawiają po angielsku. Tą pustkę organizacyjną obsługują tzw. fikserzy, czyli po polsku można ich nazwać załatwiaczami, pracujący na granicy w mniejszym lub większym porozumieniu z urzędnikami. Pobierają za to jawną lub niejawną opłatę. Na granicy wyjazdowej z Turcji w kolejce przed nami był tylko jeden samochód dostawczy, więc stanęliśmy tam w kolejce. Zanim podeszliśmy do kontroli paszportowej, przyszedł do nas jakiś mężczyzna i zaczął nam tłumaczyć przez jego Google Translator, że mamy zapłacić jakąś karę za tablice motocyklowe, wskazując nam budkę 50 metrów wcześniej. Udaliśmy się tam, a obecny tam urzędnik po angielsku wytłumaczył nam, że musi sprawdzić nasze motocykle, czy nie mamy mandatów za przekroczenia prędkości. Mieliśmy. Ja jeden drobny, Waldek ten sam drobny oraz drugi większy, na prawie 100 euro. Tajemnica, skąd ten mandat się wziął, częściowo wyjaśniła się w czasie powrotu. Opłatę należało uiścić oczywiście w lirach tureckich, których nie mieliśmy. I wtedy pojawił się tamten mężczyzna z plikiem lirów w dłoni i propozycją, że on nam je wymieni. Chcąc nie chcąc skorzystaliśmy z jego oferty. Po kontroli paszportowej i dowodów motocykli rozsunęły się dwie ciężkie bramy i wjechaliśmy w końcu na przejście do Iranu. Po stronie irańskiej byliśmy jedynym pojazdem, więc od razu zostaliśmy miło powitani przez czekających tam żołnierzy. Po pobieżnym sprawdzeniu paszportów kazali nam pozostawić motocykle i przejść do dużego budynku, gdzie odbywała się odprawa pieszych. Działy się tam bardzo dziwne sceny. Ciemno ubrani ludzie z wielkimi plastikowymi workami przepychali się w kolejce przez wąskie bramki do jednego stanowiska kontroli paszportowej. Żołnierz przeprowadził nas bokiem, kazał zatrzymać kolejkę i dał nasze paszporty i wydrukowane wizy. Kontroler, widząc je, wpadł w delikatną konsternację. Zadzwonił gdzieś i zaczął je sprawdzać w komputerze. Czekanie trwało około 10 minut, w tym czasie osoby w kolejce zaczęły się denerwować i patrzeć na nas z rosnącą niechęcią. Kontroler zaczął nam jakoś nieporadnie tłumaczyć, że są jakieś problemy, gdzieś kilka razy dzwonił, po czym odłożył nasze dokumenty na bok i zaczął obsługiwać kolejkę. Następnie przyszedł inny pogranicznik i kazał nam iść do innego biura. Tam jakiś ważniejszy urzędnik sprawdził nasze dokumenty, co trwało kolejne 10 minut i kazał nam ponownie czekać. Po kolejnych 20 minutach pojawił się nowy człowiek, ubrany cywilnie, świetnie mówiący po angielsku i przemiły. Jak zaraz się okazało, był to zaprzyjaźniony fikser. Wyjaśnił nam, że z moją wizą jest jakiś problem i muszę wrócić do Turcji, do Erzurum, czyli 300 km, około 4 godzin jazdy, i sprawdzić to w konsulacie. Na nasze uwagi, że mamy tak samo wyrobione wizy i nie może być tak, że z jedną jest problem, tłumaczył, że takie rzeczy po prostu się zdarzają. Zapewnił nas, że jednak to się da naprawić na miejscu i tę sprawę postara się załatwić. Po kolejnym oczekiwaniu okazało się, że jednak się udało i wtedy sprawy poszły już bardzo szybko. Fikser wziął nasze karnety CPD i zaprowadził nas do stolika przemiłej pani, która opieczętowała go dokładnie i przepisała dane motocykli do wielkiej papierowej księgi. Trochę to trwało, bo musiała przepisać szczegóły z dokumentu, który był po angielsku w języku perskim, więc fikser rzetelnie jej pomagał
i dopytywał nas o jakieś drobne szczegóły, np. dotyczące koloru naszych motocykli. Po zakończeniu procedury z karnetem fikser zapytał nas, ile potrzebujemy gotówki i czy potrzebujemy kart SIM i ubezpieczenia motocykli, bo jak wspomniałem, europejska zielona karta tam nie jest uznawana. Jego pomocnik od ręki wymienił nam 50 euro i $50, bo nie chcieliśmy wymieniać więcej, obawiając się o nieuczciwy kurs. Następnie pojechaliśmy motocyklami za samochodem fiksera do biura agencji ubezpieczeniowej, gdzie zapłaciliśmy 60 euro za ubezpieczenie 2 motocykli. Po tym ostatecznie wyjechaliśmy z obszaru przejścia granicznego, gdzie fikser na wyjściu pokazał obiegówki z zebranymi od poprzednich urzędników pieczątkami i wjechaliśmy do przygranicznej miejscowości Bazargan. Tam na ulicy czekali kolejni pomocnicy naszego fiksera, którzy byli umówieni w sprawie irańskich kart SIM. Po zawziętych negocjacjach stanęło na opłacie 60 euro za 2 karty. Przy sprzedawcach jeszcze potwierdziliśmy, że poprawnie działają i się rozliczyliśmy. Po tym wszystkim, na pożegnanie, fikser poprosił nas o opłatę za jego usługę i po kurtuazyjnych negocjacjach zapłaciliśmy mu za pomoc 50 euro. Po tych wszystkich trudnościach i niedomówieniach i emocjach, które temu towarzyszyło, zgodnie uznaliśmy, że to były dobrze wydane pieniądze. Pokonanie obu części granicy, łącznie z wymianą gotówki i zakupem ubezpieczeń i kart SIM, zajęło nam 2 godziny, co wydaje się nam czasem bardzo dobrym, bo czytaliśmy, że wiele osób spędziło tam wiele więcej czasu. Po 5 dniach jazdy i trudnościach w pokonywaniu granicy uznaliśmy, że tego dnia już nie zamierzamy dalej jechać i zaczęliśmy poszukiwać hotelu w tej przygranicznej miejscowości. Hotel bez trudności znaleźliśmy na Google Maps. Gdy podjechaliśmy, uzgodniliśmy, że są wolne pokoje i dopytywaliśmy, gdzie możemy zaparkować nasze motocykle. Uprzejmy recepcjonista zaproponował nam, żebyśmy wjechali nimi do środka hotelu. Wyjaśnił nam, że tak będzie najbezpieczniej. Zmęczeni przyjęliśmy jego propozycję i wtoczyliśmy nasze motocykle do środka. Po zjedzeniu kolacji w restauracji w hotelu poszliśmy zwiedzać miasto. Niestety szybko zapadła ciemność, więc nie znaleźliśmy tam nic ciekawego. Niemniej jednak byliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, ponieważ po tych 5 dniach w końcu byliśmy w Iranie. To wszystko w pierwszym odcinku. Jeżeli on Ci się podobał, to zapraszam do obejrzenia kolejnego, który postaram się opublikować na swoim kanale już niedługo. Do zobaczenia w trasie.